Cześć, dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, ile powtórzeń powinieneś robić w każdej serii podczas swojego treningu. Pierwsza informacja, o której musimy sobie powiedzieć, jest taka, że z badań wynika, że dla hipertrofii, czyli dla wzrostu masy mięśniowej, nie ma znaczenia, ile powtórzeń w serii wykonujesz. Większe znaczenie ma łączna liczba powtórzeń, jakie wykonasz na daną partię mięśniową, a nie to, ile tych powtórzeń wykonasz w danej serii. I w tym momencie w sumie moglibyśmy zakończyć ten film, no ale jeżeli to jest takie proste, to dlaczego na siłowni chodzą różne obiegowe opinie? Typu 5 powtórzeń, 6, 8, 12, 15. Dlaczego różne osoby mówią, że ta liczba powtórzeń w serii powinna być inna? Przyjrzyjmy się takim 3 podstawowym zakresom, jeżeli chodzi o liczbę powtórzeń. Zakres niski od 1 do 5 powtórzeń, zakres średni od 6 do 15 i zakres wysoki od 16 wzwyż. I teraz tak, jeżeli hipertrofia zachodzi na wszystkich tych zakresach, to weźmy pod uwagę, czy oprócz hipertrofii chcesz budować może coś innego. Bo jeżeli będziesz chciał budować na przykład siłę, to powinieneś wybrać zakres niski. Nikt nie dyskutuje z tym, że właśnie niski zakres powtórzeń jest stworzony do budowania siły. No bo jak możesz budować siłę, jeżeli nie poprzez podnoszenie dużych obciążeń? A jeżeli będziesz podnosił duże obciążenia, to nie będziesz fizycznie w stanie zrobić dużej liczby powtórzeń. Więc jeżeli oprócz masy mięśniowej chcesz budować siłę, wybierz ten zakres. Jeżeli natomiast oprócz masy mięśniowej chciałbyś budować wytrzymałość mięśnia, to powinieneś wybrać ten zakres, dlatego że wykonywanie dużej liczby powtórzeń w serii podnosi próg mleczanowy, czyli zwiększa wytrzymałość mięśnia. I znowu jest ta sama sytuacja, jak była z siłą. Jeżeli Twój mięsień ma być wytrzymały, a więc ma mieć możliwość pracy długotrwałej pod obciążeniem, to najlepszym treningiem do tego będzie długotrwała praca pod obciążeniem, a więc wykonywanie dużej ilości powtórzeń. Więc jeżeli chcesz budować wytrzymałość, wybierz ten zakres. Jeżeli interesuje Cię tylko budowanie masy mięśniowej, to najprawdopodobniej wybierzesz ten zakres i zaraz postaram Ci się wytłumaczyć, dlaczego przyjęło się, że właśnie ten zakres jest takim najbardziej hipertroficznym i on jest najczęściej wybierany na siłowni podczas treningów sylwetkowych. Weźmy pod uwagę zmienne, które tutaj wypisałem. Jeżeli chodzi o technikę, to mam na myśli to, jak dobrze potrafisz wykonywać dane ćwiczenie. Jeżeli chodzi o zmęczenie, mam na myśli zmęczenie ogólne mięśni, całego organizmu i Twoje samopoczucie po treningu. Obciążenie układu nerwowego. O co chodzi z tym układem nerwowym? Wyobraź sobie, że Twój mięsień, załóżmy biceps, ma 100 włókien mięśniowych, tak żeby się prosto liczyło. I każde to włókno oddzielnie jest w stanie, powiedzmy, podnieść 1 kg. Czyli teoretycznie Twój biceps jest w stanie podnieść 100 kg. Ale siła mięśnia nie zależy tylko od tego, ile w stanie są podnieść jego włókna mięśniowe, tylko od tego, ile tych włókien będzie pracowało po informacji, która dociera do mięśnia z mózgu. Jeżeli pomiędzy Twoim mózgiem a bicepsem nie dojdzie do pełnej wymiany informacji i informacja o skurczu mięśnia dotrze tylko do 50 włókien, to pomimo tego, że Twój biceps fizycznie jest w stanie przenieść 100 kg, przeniesie tylko 50 kg, dlatego że Twój układ nerwowy nie pozwoli mu na podniesienie więcej. I jeżeli mówimy o obciążeniu układu nerwowego, to mam na myśli właśnie to, jak dużo włókien mięśniowych jest przez Twój mózg zaprzęganych do pracy. Kolejny czynnik, obciążenie stawów. Obciążenie układu oddechowego i serca, ryzyko kontuzji oraz czas wykonywania całego treningu. Teraz zajmijmy się tymi 2 skrajnymi zakresami. Jeżeli chodzi o dopracowanie techniki, w przypadku treningu siłowego technika musi być perfekt, dlatego że podnoszenie dużej ilości obciążeń ze słabą techniką jest proszeniem się o kontuzję. Jeżeli natomiast chodzi o ten zakres wysoki, to teoretycznie można by powiedzieć, że to ryzyko kontuzji poprzez niedopracowanie techniczne będzie mniejsze, ale z drugiej strony, jeżeli wykonujesz na przykład 25 powtórzeń, to nawet jeżeli masz dopracowaną technikę, to masz dużo więcej czasu, żeby tą technikę zepsuć. Możesz się rozkojarzyć, zamyślić, zagapić, ktoś może Ci powiedzieć cześć, może się wydarzyć cokolwiek, co spowoduje, że pomimo całkiem dobrego dopracowania techniki, masz możliwość ją zepsuć. Jeżeli chodzi o zmęczenie,
W tym przypadku zmęczenie będzie bardziej właśnie dotyczyło takiego typowego zmęczenia mięśnia i układu nerwowego. Natomiast w tym przypadku bardziej będziesz odczuwał właśnie zmęczenie związane z układem oddechowym i sercem. Oczywiście mięsień też będzie zmęczony, no bo jest to w końcu trening siłowy. Obciążenie stawów. Czym większe obciążenia, tym większe obciążenie stawów. Z drugiej strony obciążenie stawów tutaj jest mniejsze, ale trwa dłużej, dlatego że wykonujesz większą liczbę powtórzeń. Ryzyko kontuzji jest wypadkową tego, o czym mówiliśmy. Tutaj ryzyko jest bardzo duże ze względu na ilość kilogramów, jaką podnosisz. Jest duże obciążenie stawów. Jeżeli gdzieś zepsujesz technikę, no to ryzyko kontuzji jest duże. Tutaj, tak jak powiedziałem, masz więcej czasu na to, żeby zepsuć technikę. Obciążenia co prawda są mniejsze, więc ryzyko kontuzji najprawdopodobniej będzie mniejsze niż tutaj, ale w dalszym ciągu jest. Jeżeli chodzi o czas wykonywania treningu, najprawdopodobniej ten trening będziesz wykonywał krócej od tego, z tym, że w tym przypadku serie będą dłuższe, natomiast przerwy będą krótsze, a w tym przypadku serie będą krótkie, ale odpoczynek będzie długi, a więc ciężko jest tak jednoznacznie określić, który z tych treningów tak naprawdę będzie trwał dłużej. I teraz przejdźmy do tego średniego zakresu, który przyjęło się jako taki najbardziej optymalny. No i jest to generalnie prawda, dlatego że ten zakres powtórzeń jest taką wypadkową, takim kompromisem pomiędzy tymi dwoma skrajnymi. Dlatego że tak, w przypadku 6-8 powtórzeń będziesz już budował siłę. W przypadku 12-15 możesz już budować wytrzymałość. Dodatkowo te wszystkie zmienne będą właśnie tutaj takim kompromisem pomiędzy tymi dwoma. Ryzyko kontuzji będzie trochę mniejsze niż tu, być może trochę większe niż tu. Zmęczenie ogólne mięśni i układu nerwowego będzie wypośrodkowane. Zmęczenie układu oddechowego i serca będzie wypośrodkowane. Obciążenie stawów dokładnie to samo. Ryzyko kontuzji możemy uznać, że jest wszędzie, żebyśmy tutaj się nie usprawiedliwiali, że na którymś z tych zakresów możemy się mniej pilnować albo bardziej. Pilnujmy się zawsze, bo ryzyko kontuzji zawsze jest. No i czas treningu najprawdopodobniej też będzie wypadkową pomiędzy tymi dwoma. Więc tak naprawdę wybór tego zakresu, jeżeli zależy Ci tylko na hipertrofii, będzie jak najbardziej ok z punktu widzenia wygody. Takie szybkie podsumowanie. Jeżeli oprócz hipertrofii zależy Ci na sile, ten zakres. Jeżeli oprócz hipertrofii zależy Ci na wytrzymałości, ten zakres. Jeżeli Twoim priorytetem jest wyłącznie sylwetka, ten zakres będzie najwygodniejszy. Jakiego zakresu ja osobiście używam i jaki zakres polecam swoim podopiecznym? Otóż ja polecam pracować we wszystkich zakresach. Zazwyczaj z osobami początkującymi zaczynam od tego zakresu, dlatego że tutaj mogę doszlifować technikę na w miarę niewielkich obciążeniach. Później przechodzę przez ten zakres, a jeśli na przykład w pewnym momencie dochodzę do wniosku, że podopieczny jest na tyle wytrenowany, żeby móc podźwigać jakieś fajne, duże obciążenia, to wchodzimy także w ten zakres. I Tobie polecam robić dokładnie to samo. Więc jeżeli jesteś osobą zupełnie początkującą, zacznij od tego zakresu, tylko nie przeginaj, nie rób po 25-30 powtórzeń, bo to tak naprawdę z punktu widzenia czasu jest dla Ciebie nieopłacalne. Raczej okolice 16, maksymalnie 20 powtórzeń. W ten sposób będziesz mógł sobie doszlifować technikę. Jeżeli po pewnym czasie stwierdzisz, że technika jest już ok, to możesz sobie wejść w ten zakres najbardziej hipertroficzny. Jeżeli z czasem stwierdzisz, że fajnie by było jednak trochę pobudować siły, że może gdzieś Twój progres siłowy się zatrzymał, no to będzie trzeba wskoczyć na niskie zakresy powtórzeń, czyli na trening na przykład 5 na 5.